dotykam cudownie białego, miałkiego piasku. Czy to oznacza, że zamieniłam góry na morze? Tylko na chwilkę. Jesteśmy w Świnoujściu. Dlaczego jesteśmy w Świnoujściu? Bo mieszka tutaj nasz syn z narzeczoną. A dodatkowo, bo bardzo rzadko tutaj bywamy z racji na odległość, bo jesteśmy bardzo ciekawi, jak to miasto sobie radzi ze współczesną rzeczywistością, bo są tutaj dni morza, które będziemy mogli Wam pokazać. Jest tyle powodów, żeby odwiedzić Świnoujście, że postaramy się chociaż część z nich przekazać w tym filmie. Świnoujście to niezwykłe miasto położone na samym północno-zachodnim krańcu Polski, tuż przy granicy z Niemcami, gdzie Świna wpada do Morza Bałtyckiego. Rozciąga się na aż 44 wyspach, z których tylko 3 są zamieszkane: Uznam, Wolin i Karsibór, co czyni to miejsce prawdziwą krainą wysp i jedynym takim miastem w Polsce. To właśnie wyjątkowe położenie sprawia, że Świnoujście jest jednym z najważniejszych portów morskich w kraju oraz znanym i cenionym uzdrowiskiem. Miasto otaczają szerokie, piaszczyste plaże, malownicze krajobrazy oraz unikatowa przyroda, w tym sąsiedztwo Wolińskiego Parku Narodowego, który kusi miłośników natury bogactwem flory i fauny. Świnoujście to idealne miejsce dla każdego, kto chce połączyć wypoczynek nad morzem z odkrywaniem fascynującej historii i odwiedzeniem jednego z najbardziej charakterystycznych zakątków polskiego wybrzeża. Świnoujście to poza tym, że jest oczywiście bardzo atrakcyjne turystycznie, to również miasto uzdrowisko. W 1824 roku Świnoujście ogłoszono, wówczas oczywiście Swinemünde, ogłoszono kąpieliskiem morskim, a w 1897 roku odkryto tutaj złoża leczniczej solanki. Obecnie mamy 2 potwierdzone lecznicze złoża, Jantar i Teresa, oraz wydobywa się tutaj borowinę ze złoża borowinowego Płachcin. Na ten moment mamy aż 15 zakładów leczniczych uzdrowiskowych, w tym 2 szpitale. Więc mówimy tutaj rzeczywiście o olbrzymiej bazie wykwalifikowanej kadry, do których głównie przyjeżdżają niemieccy turyści, i pacjenci, ponieważ jest tutaj zdecydowanie taniej. A oto dowód na to, że Świnoujście to miasto zdrowiskowe, czyli w samym jego centrum park zdrojowy, 58 hektarów, urokliwość 200, zagospodarowanie cudowne, a my w samym jego centrum mamy 2 fontanny. Tak jak mówiliśmy, Świnoujście to miasto uzdrowisko, miasto park, w związku z czym mamy tutaj aż 5 promenad. Idziemy jedną z nich, czyli promenadą historyczną. Ma 1,5 kilometra, rozciąga się od ulicy Uzdrowiskowej do hen daleko, jest równoległa do ulicy Żeromskiego. Tak mi się wydaje. Czym się charakteryzuje? Tym, że podobno znajdziemy tutaj tropy zwierząt, znajdziemy tutaj mnóstwo fantastycznych klombów, miejsc, ławeczek do odpoczynku, takie typowe kuracyjne miejsce. A dodatkowo, podobno, będzie tutaj zegar wodny, tężnie i dojdziemy do Niemiec. Zobaczymy. Mamy wybrzeże, wejście numer 10 na plażę i tutaj droga rowerowa jest tutaj teraz z tymi krzakami. Miejsce dla rolkarzy, dla wózków, dla rowerków, ale jednocześnie też siłownie na świeżym powietrzu i liczne inne miejsca, gdzie można aktywnie spędzać wypoczynek. Na promenadzie znajdziemy też wylęgarnię tych samochodzików do zwiedzania, które już Wam pokazaliśmy.
Także jeżeli macie ochotę, jeżeli nóżki zmęczone, to jest fantastyczne miejsce. One tutaj mają miasto. Architektura Świnoujścia to niezwykłe połączenie stylów, które powstało na przestrzeni dziejów miasta. Szczególną ozdobą są eklektyczne i secesyjne widle w dzielnicy nadmorskiej, budowane w XIX i na początku XX wieku, kiedy miasto rozwijało się jako uzdrowisko. Charakterystyczne są zdobione balkony, wieżyczki i szerokie werandy otwierające się na promenadę. Obok historycznej zabudowy można zobaczyć modernistyczne kamienice z okresu międzywojennego, powojenne bloki mieszkalne oraz współczesne apartamentowce i hotele, które nadają miastu nowoczesny charakter. Całość tworzy ciekawą mozaikę architektoniczną, podkreślającą kurortowy klimat Świnoujścia. Kamieniczki przestały być historyczne, a zrobiły się takie jakby luksusowe. Kolejny punkt na trasie naszej wycieczki po promenadzie historycznej. Może nie uwierzycie, ale to jest zegar wodny. Tak sobie truptając promenadą historyczną, mijamy na przykład interaktywne Muzeum Statków na Wodzie. Może dzisiaj już nie znajdziemy na nie czasu, ale jest to zawsze jakaś opcja. Oczywista atrakcja, no ale w końcu jesteśmy w uzdrowisku. Zatem jak uzdrowisko, to muszą być tężnie. Podobno solanka ma tutaj między 8 a 9%, więc nic, tylko wdychamy i się relaksujemy. Oddychamy. O, tu się oddycha. Chciałoby się powiedzieć. Ty sam ten w ogóle się nie trzęsie. To jest tak. Wejdziemy do mnie. Nadal umieć rzeczy. Dostęp na pupę. Nie będę dyskutowała z swoimi oficjami też ważne. O, teraz pomóc chodzi krzywda. Mój kolega. Leczyć i Szyszunia. Ostatni sezon. Mama. On jest na wyspu 400 metrów idziemy. A tak na poważnie, to dotarliśmy do granicy państwa. Ja jestem z tego pokolenia, które jeszcze pamięta paszporty zdeponowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Ja pamiętam wnioski o wizę, które trzeba było głęboko uzasadniać i się dostawało albo nie, zazwyczaj nie. Ja pamiętam, jak byliśmy zamknięci w tych naszych granicach, więc to, że możemy sobie tutaj po prostu przyjść na spacer, jest dla mnie głęboko wzruszające. Ze mną widzicie wspomnienie czasów właśnie dawno i na szczęście minionych, czyli pas przejścia granicznego, zasieki po obu stronach, były jeszcze budki strażnicze i to wszystko minęło i oby nigdy nie wróciło. A tutaj jest Schengen i tutaj jest Unia Europejska. I my, jako Europejczycy, właśnie tak chcemy żyć.
Nie wiem jak Wam, ale mnie od czasu tej wizyty Świnoujście będzie się kojarzyło z jednym wielkim miastem parkiem. Tutaj za mną jeden tylko z parków, naprawdę niesamowicie urokliwy. Zerknijcie tylko, jak to pięknie i zielono wygląda. A takich parków jest tutaj kilka. Świnoujście to też mnóstwo skwerów, parków, miejsc odpoczynku, takich na przykład jak to. Ta fontanna została ufundowana na pamiątkę 250-lecia nadania praw miejskich w Świnoujściu w 1795 roku. Jak jesteś na wycieczce z 12-latką, to 3 rzeczy są pewne. Pójdziesz na parki nowe, pójdziesz na koncert Aliny Martel o 21 i będziesz zwiedzać centrum handlowe, ponieważ Świnoujście to nie tylko parki, nie tylko uzdrowisko i nie tylko miejsce pełne historii, ale również pełne nowoczesności. Za nami duże i piękne centrum handlowe. Kojarzycie wszyscy winnicę w Lubuskiem, a tu bardzo proszę, nieoczekiwana atrakcja. Przegląd winnic województwa zachodniopomorskiego. Mam wrażenie, że trzeba się będzie wybrać na jakąś fajną wycieczkę. I kolejna nieoczywista atrakcja w Świnoujściu. Papugarnia czynna od 10 do 18. Co zabawne, podobno to ta sama papugarnia, którą mieliśmy. Podobno to są te same papugi, które swego czasu mieszkały w Bydgoszczy. Pójdziemy sprawdzić. Może poznamy niektóre dzióbki. Słodziaku, byłaś w Bydgoszczy? Czy to ty byłaś w Bydgoszczy? Ciągle czy nie? Cieszysz się? Chciałabym teraz bardzo powiedzieć coś mądrego na temat Świnoujścia albo tej papugarni, ale mam wrażenie, że cokolwiek powiem z takim na ramieniu nie będę brzmiała wiarygodnie. Jak to? Po takich skrzeczących atrakcjach czas było się posilić. Wybór padł na restaurację Manufaktura. Ładna, klimatyczna, z sympatyczną obsługą. Mimo że karta była bardzo bogata, to i tak dla Małgorzaty najważniejsze były krewetki. Zawsze i wszędzie. Kolejny punkt obowiązkowy na mapie Świnoujścia to wieża widokowa. Jedna z wielu, które tutaj są. Historia z nią związana jest następująca. W 1899 roku zmarła świnoujska filantropka, podobno najbogatsza kobieta wówczas w mieście, pani Emilia Hels. Była też konsulem. Zostawiła w spadku 2 miliony marek z przeznaczeniem na budowę kościoła pod wezwaniem Marcina Lutra i na budowę sierocińca. Co prawda, co z sierocińcem się stało, to nie wiem, ale kościół zbudowano. W 1902 powstały plany, w 1903 rozpoczęto budowę, zakończono w 1906 roku, więc w sumie całkiem szybko, jak na standardy ówczesne. Kościół był wielki, był imponujący, postaram się wkleić Wam jakieś zdjęcia. Natomiast zawierucha wojenna, wiemy doskonale, jak się taka historia kończyła i ta skończyła się również tak, że kościół popadał w ruinę po 1945 roku, ale wieżę zachowano. Wieża ma 40 metrów. W 2003 przejął ją prywatny właściciel i odrestaurował, zaproponował na miejscu kawiarnię, więc zobaczymy, czy jest smacznie, zobaczymy, jak jest wysoko, a jest, i zobaczymy, ile to kosztuje. Podobno 15 zł. I uwaga, prototyp, płatne gotówką. Także zapraszamy na górę.
schodów jest 222, także ym, no tak. Widok na 4 strony świata. Za nami kościół garnizonowy Marynarki Wojennej, a przed nim, jako symbol, 2 miny kotwiczne. Generalnie, czy tylko mnie się to troszeczkę nie zgrywa? Narzędzia do zabijania, do masowego zabijania przed kościołem, jako symbol tego kościoła, jako symbol religii. No nie wiem, może ja mam jakieś dziwne wyobrażenia o religii chrześcijańskiej, może niewłaściwe. Nie wiem, co wy o tym sądzicie? Jak po całym dniu bolą was już nóżki i generalnie marzycie o tym, żeby troszeczkę odpocząć, to polecamy w taki sposób zwiedzania miasta. Samochodziki znajdziecie na promenadzie. Impreza kosztuje 40 zł od osoby i generalnie zyskujecie godzinną przejażdżkę po mieście. W tej chwili jesteśmy w porcie zachodnim i mamy chwilę przerwy. Znajdziecie tutaj mnóstwo śmiercionośnej broni. Znajdziemy rosyjską rakietę, radziecką jeszcze, która podobno mogła przynosić ładunki nuklearne. Znajdziemy antenę, która mogła sterować taką rakietą i mnóstwo innych śmiercionośnych urządzeń. Także zapraszamy na fajną wycieczkę. Może jednak zostanę żołnierzem, podobno w każdym wieku można. To, co widzicie, to Dni Morza w Świnoujściu, a jednocześnie 60. rocznica powstania 8. Flotyli Obrony Wybrzeża. Za nami ORP kontradmirał Ksawery Czarniecki. Z drugiej strony ORP Albatros, czyli okręt najnowszej klasy Kormoran, najnowsze nabytki naszej marynarki wojennej. Jesteśmy dumni z naszych żołnierzy i jesteśmy dumni z naszej marynarki wojennej. I to jest fantastyczna okazja, dzień ich święta, aby im o tym powiedzieć. Zwieńczeniem Dni Morza były oczywiście kreacje moich dziewcząt na zorganizowanym przy okazji koncercie podobno znanych wszem i wobec gwiazd estrady. Szybkie spojrzenie na przerwa. Się spotkamy się. To teraz czas. Do siostry? Zdjęcie z siostrą? Dzień zaliczony, pełen sukces. Dzięki. Żeby przekonać się o militarnej historii Świnoujścia, o tym, dlaczego było to miasto twierdza, chcemy zwiedzić Fort Gerharda, który ma podobno fantastyczny program, gdzie będziemy mogli uczestniczyć w prawdziwym szkoleniu pruskiego żołnierza. Niestety, decyzją wojewody z 2023 roku rozszerzono strefę ochronną obok gazoportu
I przez to jedyna droga lądowa do Fortu Gerharda została zamknięta, w związku z czym można tam dopłynąć jedynie statkiem z przystani Adlerschiffe. I w sumie to chyba fajnie, bo nie dość, że będziemy mieli zwiedzanie fortu, to jeszcze rejs statkiem, także fantastyczna przygoda. Fort Gerharda należy do najlepiej zachowanych do obecnych czasów pruskich nadbrzeżnych fortów artyleryjskich w Europie. Wybudowany został w latach 1848-1859 i przeznaczony do obrony portu oraz cieśniny Świny przed nieprzyjacielską flotą. Dziś fort pełni rolę oddziału Muzeum Obrony Wybrzeża, prywatnej, ale największej placówki tego typu w Polsce. Znajdziecie tu bogate zbiory, działa nabrzeżne, mundury, dokumenty, uzbrojenie, w sumie kilka tysięcy eksponatów. Na teren! O, dyscyplina, dyscyplina i jeszcze raz co? Ale głośno, co? Świetnie! Dlatego nie obgryzacie pazurów, nie lubicie nasze, ani nie trzymacie w kieszeni. I zobaczcie, że ktoś z was on do sobie zdrowie, a wy może wszyscy za to odpowiadać. Znowu! Patrz, idziemy. A się kurde? Leć! Ja słyszałem kurwa. Co zgodnie z panem komendanta Polski klienty się usiągnie na was patent. Co to miał tak zrobić? Przynajmniej czy co czy do popowiła myśl. Dobrze. To już jest spad. Piękny. Kurwa twierdzy. Stop! Kurwa twierdzy. Tak powiedziałem? Kurwa twierdzy. Siódmy. Dawaj! Jest! Ładuj! Ognia! Jest! Wszyscy głośno. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Dziękuję wszystkim za wspólną zabawę. Teraz możecie iść i rozmawiać. Słuchajcie, jesteśmy po fantastycznym pokazie z panem Kapralem. Przeszliśmy cały fort i naprawdę, wow, robi wrażenie. Proszę mi powiedzieć, od dawna się pan tym zajmuje? No już tak od miesiąca na sezon to jestem i tu pracuję. Żartuje pan tylko miesiąc? No naprawdę? tak i się już tak wyuczyłem, no i Ale- jest to taka praca specyficzna, ale jednak Jasne. A proszę mi powiedzieć, dużo takich pokazów macie państwo? Jak to wygląda? zależy na przykład w soboty mamy 4 statki powiedzmy, ale tak od 2 do 4, jeden dzień nawet jeden, ale no często dużo jest osób, nawet Rozumiem. 500. Cena biletu za to niesamowite przedstawienie to tylko 74 zł, a wchodzi w to zwiedzanie latarni morskiej, muzeum całego fortu z niesamowitym programem szkolenia i przede wszystkim przepłynięcie statkiem. Więc naprawdę myślę sobie, że warto. Pamiętajcie tylko, no nie do końca w sukienuni i w bucikach, bo może być, że nie dacie rady przejść tej próby. Jednym z elementów składowych wyprawy do fortu Gerharda, tak jak Wam mówiliśmy, jest Muzeum Obrony Wybrzeża do samodzielnego zwiedzania. Także warto. Jak zawsze najważniejszy punkt programu, czyli kuchnia i pan kucharz w słusznych rozmiarach.
prawdziwy obrońca fortu Gerharda, szeregowy Mruczysław. Szeregowy. No oczywiście. Wszystko jest lepsze z kotem. Wszystko. Ostatni punkt programu naszej wyprawy do fortu Gerharda to latarnia morska. Pierwszy raz zaświeciła w 1857 roku, a ma 68 metrów. Czemu o tym mówię? Bo dzięki temu jest najwyższą latarnią morską w Polsce i jedną z najwyższych w Europie. Po wyczerpujących przygodach z musztrą zawitaliśmy do restauracji Des Reisers Pavillon. No małe co nieco. I słuchajcie, no porcje przeolbrzymie. Mam nadzieję, że tak jak pięknie wyglądają, tak będą smakować. Mamy tutaj sznycel z kurkami i dorsza. Zaletą ponownych odwiedzin w tym samym miejscu, czyli przy granicy polsko-niemieckiej, jest fakt, że możemy sobie pójść i zobaczyć plażę nudystów. Spokojnie, spokojnie. Wtedy byliśmy bez dzieci. Ale zanim się rozbierzemy, Małgorzata musi rzucić jakąś historię. Jak zawsze, malutka porcja historii, a wydaje mi się, że to jest na tyle historyczne miejsce, że możemy tutaj o niej opowiedzieć. Jak się zaczęła historia Świnoujścia? 5000 lat temu. Były to osady pierwszych ludzi, były tu ślady pierwszego osadnictwa. Co wiemy potem? 875 rok, kiedy geograf bawarski umieścił wzmiankę o osadzie Wolinian w swoich informacjach. Co wiemy my? My wiemy o Mieszku, który włączył te tereny do państwa polskiego. Tereny nad kanałem Świny, nad cieśniną Świny. Bo już wówczas rozumiał, jakie to jest strategiczne miejsce. Cóż się działo potem? Książęta pomorscy, Dania, Szwecja, no i Niemcy oczywiście. I wszyscy zdawali sobie sprawę, że Świnoujście, że osada, która tutaj się nad Świną znajdowała, to brama do Szczecina, do Zalewu Szczecińskiego, w związku z czym każdy walczył o wpływy na tym terenie. W tej chwili Świnoujście to bardzo europejskie miasto, gdzie czuć, że wykorzystuje swoją szansę. Więc mam nadzieję, że będziecie mogli też się o tym przekonać. Rzeczywiście jest jak najbardziej plaża na turystów i nie zaczyna się 400 metrów od granicy, tylko zaczyna się tuż za granicą. Także stojąc jeszcze po polskiej stronie możecie wszystko zobaczyć. I jakie porównanie? No mamy niewielkie porównanie, natomiast osób nie jest zbyt wiele. Około 50 myślę, plus minus. I czują się tu całkowicie swobodnie i naturalnie, bo dla tej kultury naturyzm jest dosyć swobodny i dosyć naturalny. Oczywiście nic Wam nie możemy pokazać, no bo takie są zasady. Natomiast co psuje odpoczynek i efekt? Hordy tak zwanych tekstylnych, ubranych turystów, którzy spacerują tę plażę i oglądają zadziwieni tych wszystkich naturystów wypoczywających. Także jeżeli macie ochotę, przyjeżdżajcie.
Można sobie spróbować, można sobie zobaczyć, a nuż będzie taka forma wypoczynku Wam też odpowiadała. 2 cudowne weekendy w Świnoujściu to 2 hotele. W pierwszym, w hotelu Elpak, byłyśmy z Nataszką i było tak sobie średnio, bo też trochę bardziej budżetowo. Drugi hotel Iris, nieco lepszy, nieco mniej przaśny, no ale też droższy, bo blisko promenady uzdrowiskowej, więc to troszeczkę zrozumiałe. Warunek dla nas był jasny, ma być blisko morza i ma być dobra śniadanka. I w obu tych przypadkach warunki zostały spełnione. A ogólnie co możemy powiedzieć na temat bazy noclegowej w Świnoujściu? Jest drogo, po prostu. Rozumiemy, że oczywiście jest szczyt sezonu, rozumiemy, że jesteśmy w miejscowości uzdrowiskowej, rozumiemy, że jesteśmy blisko granicy, co też implikuje zwiększony ruch turystów zza zachodniej granicy i przez to ceny idą nieco w górę, ale jest zauważalnie drogo. Wiecie, jak w dowcipie, nie stać mnie na polskie morze, w związku z czym poleciałam do Egiptu. Dotarliśmy właśnie do granicy, której nie dam rady chyba przekroczyć. Słuchajcie, wspaniały widok, wspaniały szklany dach, ale nie jestem w stanie zrobić tam kroku. Macie Wam pokazać. Plaża w Świnoujściu jest według portalu Travelist najpiękniejszą plażą w Polsce roku 2025. Ale to nie wszystko. Jest najpiękniejszą plażą w Polsce przez kolejnych 11 lat. Także wow! Zwróćcie uwagę, piaseczek nie dość, że jest drobny i bialutki, to jeszcze niesamowicie przyjemny. Tylko przyjeżdżaj. Za nami najnowszy obiekt o znaczeniu strategicznym, czyli gazoport w Świnoujściu, gwarant naszego bezpieczeństwa. Mamy wrażenie, że nie do końca można upubliczniać te zdjęcia, także patrzcie tak przez zmrużone oczonka. Żadna wizyta w Świnoujściu nie może się odbyć bez stawa młyni, czyli symbolu wykorzystywanego wszędzie w promocji tego miasta. A cóż to jest stawa młyni? Stawa, czyli punkt nawigacyjny, który
razem z stawą galeryjną stanowi nawierzchnik przy torze wodnym prowadzącym do portu w Świnoujściu. Powstał w latach 1873-74 w trakcie przebudowy portu, więc naprawdę dawno. Ma 10 metrów wysokości i stoi na końcu falochronu zachodniego. Ale pomińmy te szczegóły techniczne. Przecież wiecie, że jest jakaś legenda z tym związana. Otóż była sobie pewna Alicja, żona marynarza, która to była bardzo zmartwiona tym, że jej mąż, jak i inni, wypływają w morze i wracają, tacy utrudzeni i starsi. Przyszła nad morze i płakała. Morze kazało jej przyjść do stawy młyny, do młynarza i poprosić go o radę. Ten, że wysłuchał jej niedoli i dał specjalne błoto, którym marynarz, jak i inni potem mieli się nacierać i dzięki temu byli żwawsi, witalniejsi, cokolwiek to oznacza dla tej Alicji, i młodsi. I tyle legendy. W pewnym momencie niestety młynarz umarł i się skończyło Eldorado. Nikt nie znał receptury tegoż błotka. Ale mam wrażenie, że w tej legendzie mamy początek uzdrowiska Świnoujście. Pozorom po zmroku, kiedy ludzie schodzą z plaży, życie w Świnoujściu nie zanika, tylko wręcz przeciwnie, rozkwita. Możecie tu spróbować każdego rodzaju jedzenia, możecie tu spróbować każdego rodzaju napitku, posłuchać każdego rodzaju muzyki. Dla każdego znajdzie się coś wspaniałego. Promenada uzdrowiskowa w Świnoujściu o każdej porze dnia i nocy ma Wam wiele do zaoferowania. Można oczywiście też bardzo dobrze zjeść i wypić w setce lokali. My wybraliśmy Cafe 15 na miłe zakończenie dnia, męczącego dnia. Czyli lampka wina, lody i kawa to jest to, czego nam w tej chwili brakuje. Dobiega końca nasza wyprawa do Świnoujścia. Jak było? Bajecznie i cudownie, bo spotkaliśmy się z naszymi najbliższymi, ale również i dlatego, że zobaczyliśmy fantastyczny kawał historii. Świetny przykład, jak można swoje atuty geograficzne wykorzystać dla dobra mieszkańców, turystów. Zobaczyliśmy wspaniale przygotowaną infrastrukturę i uzdrowiskową, i turystyczną. I rzeczywiście w miesiącach wakacyjnych, tak jak teraz, w lipcu i w sierpniu, tych turystów rzeczywiście jest troszeczkę dużo i bywa to uciążliwe. Rzeczywiście bywa też drogo, ponieważ ceny za wynajem krótko i długoterminowy potrafią trafić o ból głowy. Ale poza tym, słuchajcie, takich plaż, takiego piaseczku naprawdę ze świecą szukać. Także jeżeli macie ochotę, jeżeli chcecie zeksplorować ten kawałek kraju, jeżeli chcecie odwiedzić miasto najbardziej wysunięte na północny zachód w Polsce,
to przybywajcie do Świnoujścia. Tutaj to wszystko znajdziecie. I pamiętajcie proszę, jak co czwartek zapraszamy Was na naszym kanale na nowy odcinek. Jeżeli podobało Wam się to, co zobaczyliście, jeżeli lubicie moje gadanie, jeżeli lubicie obrazki, które Wam pokazujemy, to proszę pamiętajcie, wyrazem wdzięczności dla nas będzie subskrypcja, like, komentarz. Dajcie znać, gdzie możemy jechać, co chcecie zobaczyć naszymi oczami, co możemy Wam pokazać. Do zobaczenia w kolejny czwartek.